Na Ziemi istnieją takie miejsca, w których od setek lat człowiek niewiele wprowadził zmian. Zwykle są to dzikie, odizolowane od ludzi obszary naturalne, w których to przyroda odgrywa główną rolę. Jednym z takich miejsc dla mnie stał się Tuszecki Park Narodowy, ukryty w górach Kaukazu. Tuszetia graniczy z Dagestanem i Czeczenią na północy. Od południa są to gruzińskie regiony Pschawi, Kewsureti i Kacheti. W całym tym regionie rozproszone są maleńkie wioski z jedną główną na czele – Omalo. Region ten wyróżnia się wyjątkową kulturą, folklorem, rzemiosłem i tradycjami. Tuszetia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz nosi nazwę jednego z najbardziej ekologicznie dziewiczych regionów na Kaukazie. I właśnie ta dziewicza część tak bardzo rzekła mnie do tego, by poszukać sobie wewnętrznego spokoju. Cześć, witajcie. Mam dzisiaj kolejny dzień. Ja już jestem w wiosce Omalo, zresztą jak widzieliście wczoraj, jak moja droga tu wyglądała. A dzisiaj stawiam na regenerację, na budowanie sił wewnętrznych i zewnętrznych, na to, aby nacieszyć się trochę tym, że tutaj przybyłem, bo droga nie była łatwa i też później zacząłem się zastanawiać nad tym, że to nie ma sensu kompletnie, żeby przyjechać tu, być tu pół dnia, dlatego zostałem tutaj jeden dzień dłużej na to, aby poświęcić ten czas na bycie tu i teraz. Wioska Omalo dzieli się na dwie części. Dolne, w którym ja znalazłem nocleg w guesthouse'ie Jawakhe, i górne, starsze, położone powyżej. W okresie zimowym wioski odcięte są od świata. Zostają tu tylko nieliczni, którzy opiekują się swoim dobrobytem. Gdy śnieg zasypuje drogi, uniemożliwiając poruszanie się, to dostać można się tu jedynie wtedy helikopterem. Oczywistą rzeczą jest to, że nie będę siedział w miejscu, nie będę odpoczywał leżąc na kanapie, tylko oczywiste jest to, że pójdę w góry. Przejście po tutejszych ścieżkach, bo na trekking byłem przygotowany. Wprawdzie nie tutaj w Omalo, a w Mesti, ale tutaj w sumie też nie jest źle, jest ogólnie pięknie. Więc zmierzam właśnie do jakiejś fortyfikacji. Jakaś twierdza, jest niedaleko 40 minut drogi piechotą, więc tam zmierzam i tam będę szedł. Dzień dobry. Fajne jest to, że każdy tutaj uśmiecha się do mnie, macha mi, że ludzie są życzliwi. Bardzo to jest takie budujące, jeśli się przemierza nieznane tereny. Wczoraj właśnie jak jechałem drogą, wielokrotnie spotkałem się na takiej pułapce, na którą trzeba zwrócić uwagę. Niby biegnie droga, niby jest ok, jest wszystko przejezdne, ale pojawiają się czasem takie dziury w ziemi. Jest to dziura, w której płynie woda ogólnie górska. W tej akurat nic nie płynie, bo jest sucho. Ale zobaczcie, że jeśli ktoś się zagapi i wjedzie tu koło motocyklowe, no to robi się problem, bo może być z tego ładna wywrotka. Dlatego zawsze szeroko oczy dookoła otwarte i zawsze głowa patrzy, oczy patrzą daleko naprzód, aby takie pułapki znajdować jakby wcześniej, wyłapywać, żeby je w miarę szybko ominąć. Będąc tutaj, można dostrzec charakterystyczne wieże, pełniące niegdyś funkcje obronne i pomagające w komunikacji między wioskami w momencie, gdy pojawiali się najeźdźcy. Często byli to Mongołowie, bądź na odległość utrzymywali ze sobą kontakt w razie jakichś katastrof. W górnym Omalo można odnaleźć m.in. twierdzę Keselo, pochodzącą z XIII wieku. Tereny te zamieszkuje ludność Tuszebi, czyli etniczni Gruzini. Tradycyjnie są to pasterze słynący z produkcji m.in. sera i wysokiej jakości wełny, znanej nawet i w Europie. Z takich niesławnych ciekawostek dotyczących jeszcze tego regionu, to stąd pochodzą silne wzorce kobiet, które od najmłodszych lat uczyły się sztuk walki, jazdy konnej czy polowania.
Mój czas w Tuszeti dobiegł końca. Dla mnie to były dobrze spędzone dni. Byłem tutaj jednym z niewielu turystów w tamtym czasie. Dzięki temu mogłem zaznać prawdziwej ciszy, spróbować też lokalnych wyrobów i podładować energii w kontakcie z naturą i zwierzętami. 13 czerwca ruszyłem w drogę powrotną na tereny położone niżej, czyli Kakheti. Jest wszystko pięknie, właśnie wyruszam z Omalo do następnego gdzieś tam celu. Ale stwierdziłem, że mądrą decyzją będzie odkręcenie sobie lusterek i schowanie ich bezpiecznie w kufrze. Niech one sobie tam będą, nikt nie wie tak naprawdę, co będzie mnie czekać. One faktycznie nie są mi za bardzo potrzebne. Wczorajszy dzień pełen słońca sprawił, że droga lekko podesła, więc i błota było stosunkowo mniej. Na trasie wciąż mijałem wędrujące stada zwierząt, tym razem często zatrzymywałem się na poboczu, gdy przechodziły obok mnie, ponieważ widziałem, że próby przedarcia prowokowały często idące obok nich psy pasterskie.
Naprawą jedynej drogi do Malo po okresie zimowym zajmuje się tutaj instytucja zwana Departamentem Dróg Gruzji. Trasa ta została otwarta kilka dni przed moim przyjazdem, dlatego prace naprawcze wciąż postępowały. Było już lepiej niż na przykład 2 dni wcześniej, ale robotnicy zniszczyli mi przesmyk płycizny, w którym ostatnio jechałem, stąd byłem zmuszony sprawdzić głębokość po tej stronie, po której poprzednim razem wolałem nie jechać. Tak Triumph Tiger zaliczył kolejny egzamin wodowania. Jedna z najgorszych części już za mną. Teraz została mi wjazd tutaj na serpentynę. Kawałek dalej będzie kolejna serpentyna i będę na Przyłęczu Abano. A tam u góry tego nie widać chyba za bardzo na kamerze GoPro, ale idą wszystkie te krowy. Ale czad.
Wracając na tereny położone poniżej, spotkałem również kilku adventurowych motocyklistów, w tym Rosjanina, który jakoś niechętny był do rozmów, gdy powiedziałem mu, że jestem z Polski, oraz ekipę z Czeskiej Republiki. Where are you from? Where are you from? Czech, Poland. Poland. Yeah. It's very nice track. Bardzo dobra droga, polecam. No dobre. Jedeš za malo? Tak, To malo? tak. Dobre? Zajebiste, jest bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobre. Tak. Okej, ciao. Ciao, ciao. Vietnamus. A skąd jesteś? Czech? Czech Republik? Skąd? Czech Republik. Polsza, znaczy Polska. Polska. Sam si? Sam. Wracam do Malo właśnie. O Malo byłem 2 dni i Jo. no, bardzo ładnie, pięknie. Super, my byli w Szatili wczoraj. Ja byłem 2 dni temu w Szatili. Szatili. Tak. Pěkné. Co je No. lepší? Co je lepší? O malo nebo Szatili? O Malo. O malo lepší? Jo. Droga jest bardzo fajna. To zobaczmy trochę. No. Dobra, Dobře dojeď. powodzenia. Ciao. Zatrzymałem się teraz nad rzeką. Chciałem zrobić sobie taki chill out, odpoczynek, taki prezent dla mnie, napić się kawki. Myślałem, że się w rzece może wykąpię, takiej zimnej, górskiej, ale tu jest strasznie porywisty prąd, więc chyba sobie daruję. No i to tyle tak naprawdę z takich pozytywnych rzeczy, bo czeka mnie jeszcze mniej przyjemna rzecz. Kilka dni temu coś mnie pogryzło, tak konkretnie. I przez noc po prostu się drapałem, tak trochę nieświadomie. I zrobiła mi się mała rana, niestety w lewym bucie, która całą drogę mnie bolała i dalej boli. Założyłem sobie opatrunek, taki prowizoryczny, ale boli jak cholera. Także nie jest zbyt pięknie. Jest kiepsko. Można powiedzieć, że dzięki Darkowi jestem przygotowany na każdą ewentualność, jeśli chodzi o medykamenty. Też po części ją trochę doposażyłem po swojemu i nawet sobie busolę kupiłem, bo stwierdziłem, że jakby mi nawigacja padła, to będę miał mapę i busolę. Jak się składa, że mam tylko busolę, mapy nie kupiłem. Mój plan wygląda tak, że będę się kierował na wschód Gruzji, w stronę gdzieś tam Azerbejdżanu, ale jeszcze dzisiaj tam nie dojadę aż tak blisko. A finalnie chciałbym zatrzymać się w polskiej agroturystyce, Peter House, coś takiego. Moja mama jakby to zobaczyła, to zaraz by powiedziała, że dostałem znak od Boga. A tak się składa, że ubierałem sobie skarpetkę, przyjrzałem się i zobaczyłem krzyż. Krzyż na takim sznurku. Ale to taki jakby suwenir po części jest, dlatego go wezmę ze sobą. Mam nadzieję, że mi pecha nie przyniesie i przywiozę to do Polski. Dam mamie. Albo zostawię jako pamiątkę. No dość ciekawe, że akurat ja na to trafiłem, bo uważam, że nic nie dzieje się bez przypadku i że to musiało się stać. Musiałem to dostrzec, że to akurat tutaj było. Bo to akurat było tak schowane, znaczy to było w ziemi głęboko i tylko zobaczyłem, że taki kontur krzyża, to sobie wyciągnąłem to, bo myślałem, że to jakiś krzyżak czy coś, a to jest normalnie krzyż na sznurku. Dlatego wezmę to ze sobą. Moim głównym celem tego dnia było miasto Signagi, w którym początkowo, jak mówiłem, miałem zatrzymać się w polskiej agroturystyce Peter House. Z powodu jednak braku miejsc noclegowych na Booking.com zmuszony byłem poszukać czegoś innego. W międzyczasie złapał mnie też pierwszy kryzys. Nie wiem, jak mam nazwać ten stan, ale totalnie mi się nic nie chce. Zatrzymałem się na przystanku starym, jakimś autobusowym. Totalnie opadłem w sił. Nie wiem, mam po prostu jakąś taką teraz dziurę w głowie i najchętniej bym po prostu się położył, chyba zdrzemnął się.
Zanim podjąłem jakąkolwiek decyzję, musiałem ochłonąć i na spokojnie przemyśleć to wszystko. Wróciłem na trasę. Z terenów płaskich Kakheti otoczonych winnicami zacząłem wspinać się krętą trasą do miasteczka Signagi. Świetna droga. W mieście zatrzymałem się w jednym z najtańszych noclegów, bo takie najczęściej wybierałem. Nato Enlado. Gospodyni już czekała, wraz z tacą podarunków naszykowanych dla mnie jako forma gościnności. Zostałem na 2 doby, by kolejny dzień móc zwiedzić to miasteczko. Jestem w guesthouse'ie Nato Enlado, a przyjeżdżając tutaj dostałem bardzo fajny prezent w postaci takiego boksa smakołyków do spróbowania. Między innymi domowe wino. Tutaj wiem, że jest chyba koniak, a tutaj jest czacza. Nie wiem tylko co to jest, ale to będę próbował. Dodatkowo ogórek, jakiś tam pomidor, ciasto, wygląda bardzo smacznie, chleb i chyba ser. Bez wątpienia śniadanie jest podstawowym posiłkiem każdego dnia. To dzięki niemu mamy ogrom siły do działania, do odkrywania, do podróżowania. I dzisiejsze śniadanie, które dostałem, myślę, że pozwoli mi na to, abym mógł w pełni sił zwiedzić tutejsze miasto, miasteczko i jego obrzeża i ponagrywać fajne materiały dla Was. Signagi jest uważane za jedno z piękniejszych miasteczek Gruzji. Klimatem przypomina włoskie miasta Toskanii czy też Sardynii. Leży w winiarskim regionie Kakhetia na wysokości około 790 metrów nad poziomem morza, wychodząc na dolinę Alazani i na góry Kaukazu. Miasto jest otoczone 4-kilometrowym murem z 6 bramami, które są pozostałościami po dawnym forcie stworzonym przez króla Kakheti Herakliusza II. W czasach, gdy Gruzja stanęła przed widmem najazdu plemion z północy i wschodu Kaukazu, m.in. Dagestańczyków. W wielu przewodnikach, blogach czy też filmach można spotkać się z określeniem, że jest to miasto miłości. To zabawne, ale wszystko wskazuje na to, że ten slogan, który perfekcyjnie przylgnął do wizerunku miasta, nie kryje w sobie żadnej intrygującej love story. Jest tylko chwytem marketingowym wymyślonym za rządów byłego prezydenta Gruzji Miszy Saakaszwilego. Wtedy tęgie głowy od promocji kraju znały, że jeżeli Batumi jest miastem, w którym można się zakochać, a Tbilisi miastem, które nas kocha, to bez 2 zdań malownicze położone Signagi w Kakheti powinno być miastem miłości. W końcu właśnie tutaj, na wzór Las Vegas, działa całodobowy urząd stanu cywilnego. Przed wyprawą do Gruzji śmiałem się wśród znajomych, że jadę tam właśnie szukać swojej nowej miłości. Z mojej strony to nie było na poważnie, ale akurat taka nazwa miasta wpasowała się w moją historię. I choć ja jej tam nie odnalazłem, to zdobyłem tam coś innego, również ważnego dla mnie. Na pierwszy rzut oka miasto jest bajecznie piękne. Stworzone idealnie na spacery wąskimi uliczkami, w których kolorowe fasady domów ozdobione są kwiatami. Balkony są ażurowe, a po nich spływają zielone gąszcza winorośli. Jest też wiele restauracji i kawiarni. Są też tandetne atrakcje, jak choćby kłady, bungee czy zipliny, które według mnie odbiegają od klimatu miasta i wprawiają tylko harmider w jego otoczenie. Nie można też zapomnieć, w jakim regionie Gruzji się jest. Kakhetia to kilka tysięcy lat tradycji w wytwarzaniu wina, tradycyjne metody polegające na używaniu naczyń kevri i setki hektarów winnic, które szczelnie pokrywają tę krainę. Takie dziedzictwo zasługuje na wiele miejsc, w których można dowiedzieć się o winie więcej. Ja również zajrzałem do jednej z restauracji winiarni o nazwie Łzy Bażanta. Zatrzymałem się właśnie w restauracji, która jest m.in. też winiarnią. Fish trainer, I want to
give you to try the Kadziteli Amber wine. Kadziteli is a local endemic grape, Kakhetian grape, and it's with the grape skin maceration together in a query. And this amber color comes from the grape skin. Kiedy wyruszyłem w podróż do Gruzji, to jednym z moich celów było przywiezienie jakiegoś symbolu tego kraju. Na przykład rogu, z którego Gruzini piją wino, czy gitary panduri. Często pytałem o to mieszkańców, gdyż sam nie wiedziałem, jak na przykład zdobyć panduri. Wiele osób kierowało mnie wtedy do stolicy, do sklepu muzycznego, choć dla mnie to było zbyt proste. Kupując magnesy na jednym ze straganów, zapytałem sprzedawcę również o panduri. Ku mojemu zdziwieniu powiedział, że ma takie 3 gitary i że je przyniesie. Wtedy wiedziałem, że nie do końca mnie zrozumiał, bo zaczął na jednej grać i się uśmiechać. Dlatego przetłumaczyłem mu w translatorze, że ja chcę ją kupić. Przyznam, że Gruzin był zmieszany i zaskoczony moim pytaniem. Zaczęły się twarde negocjacje cenowe, gdzie finalnie zakończyliśmy na $150. Poszedłem do bankomatu. Gdy wróciłem i wymieniliśmy się towarami, to zostałem zaproszony do niego na podwórko, gdzie z kumplami grillował, pił wino, potem ja z nimi piłem. Okazało się też, że jego kuzyn pracował kilka lat w Austrii, stąd dość komunikatywnie mówił po niemiecku, więc i ja mogłem w miarę komunikatywnie z nimi rozmawiać. Nie pamiętam jak i kiedy, ale na noc szczęśliwy wróciłem do guest house'u z panduri. Kupiłem sobie panduri. I grać na tym nie potrafię, ale myślę, że się nauczę. Będę chciał się przynajmniej nauczyć. A jak nie, to będę miał po prostu pamiątkę z Gruzji. To już koniec 8. odcinka. Dzięki za obecność. W kolejnym dniu ruszę dalej na wschód, odwiedzając przy tym dawną bazę lotniczą Związku Radzieckiego, szyby naftowe. Przejadę się też po stepach gruzińskich, lądując finalnie w miejscowości Udabno.